Cześć, witam Was serdecznie na warsztacie u Białego i dzisiaj chciałem Wam pokazać, jaka zakała mi się trafiła. Mitsubishi ASX 1.8 DIT 2010 rok. Przyjechał cały zalany olejem, po prostu masakra. No i miałem dojść, co tu z tymi wyciekami. Już przerzucam na przednią kamerkę, bo ujebałem się przy tym samochodzie, inaczej tego nie da rady powiedzieć, jak koń na westernie. Naprawdę nie mogłem dojść. Wiele razy ten silnik był myty, coraz więcej rozbierałem jakichś plastików, rurek i nie mogłem dojść, dlatego postanowiłem nakręcić ten filmik, może komuś to pomoże, jak będzie miał takiego zażygańca i sobie go uszczelni, także przerzucam na przednią kamerkę. No i jest nasz ASX, całkiem z zewnątrz w zasadzie ładny samochód, no ale od spodu był zażygany jak się ma Wiktor. No tragedia, no cały był zafajansowany. Tu jest już wszystko ładnie umyte. Oczywiście tak z wierzchu go dużo nie myłem, bo zapocenie tylko miał tu gdzieś pod waku pompą, ale to jest tam znośne przez tyle lat. Jakaś tam mgiełka, jakieś tam błotko delikatne się zrobiło, ale to nie był wyciek, to był jakiś tam... Tutaj jeszcze w aucie ogólnie była robiona turbina, z tego co się dowiedziałem. Rozrząd, bo coś tam wpadło. Podobno coś z rozrządu do miski, także był robiony rozrząd, tam było też uszczelniane, była robiona turbina. Ogólnie zauważyłem, nie wiem czemu, ślady oleju w odmie, trochę w wężach, na wężach. Ogólnie w oleju był cały, szczególnie od spodu. Ale sprawdzałem tu tą odmę, no to tu jest odma w deklu. Ta odma była drożna. Oczywiście jeszcze ją przedmuchałem, sprawdzałem szczelność dymiarką układu, szczelność tutaj silnika. Troszeczkę on takim ciśnieniem daje, że korek podskakuje i bagnetem jak się wyjmie też idzie taka mgiełka, ale według mnie to jeszcze nie jest, to nie była tego wina tego wycieku. No być może już troszeczkę puszcza kompresję, ale to jeszcze nie ma dramatu, bo bagnetu przecież nie wyrzuca, także tu nie ma dramatu. Delikatnie najwyżej może podlewać do turbiny i przykapcać, bo tak faktycznie się działo, albo po prostu klient jeździ zbyt mało agresywnie i po uszkodzonej turbinie został olej w dolocie i po prostu to się jeszcze wszystko w tym układzie mieli. No ale co było tu największym utrapieniem? Ja tu pozdejmowałem tych osłon, tu jest kilka, tu jeszcze tak naprawdę te boczne dochodzą i tu było wszystko zalane. Zobaczcie, to jest spód samochodu. To było po prostu, jak ja zdjąłem tą dużą osłonę, to po prostu jak, nie wiem, deszcz z parasolki. Cały byłem w oleju, to wszystko się polało. Także myty ten silnik był chyba ze 3 razy karczerem, a benzyną to nie wiem, z 10 razy tak po trochu obmywałem, gdzie poleciało. Bo ten samochód potrafił chodzić pół godziny, nie było widać wycieku. Pochodził 3-4 godziny, nagle zalane. I wyodrębniłem tutaj z przodu, bo był mokry filtr, rozrusznik to pływał. W rozruszniku to było chyba z pół litra oleju. Ogólnie tu wszystko pływało od strony filtra, bagnet, także było podejrzenie, może uszczelniacz wału, może uszczelniacz skrzyni biegów, może filtr oleju niedokręcony, spróbowałem go dokręcić, może bagnet przecieka o-ringiem, bo to też się zdarza. Ale kim był winowajca główny tego wycieku? Tu jest taka magistrala olejowa, zobaczcie. Nie wiem, czy to w ogóle będzie widać, jeszcze są jakieś ślady oleju, tak jak na tej śrubie. I nad filtrem jest magistrala oleju, a nad magistralą oleju jest chłodniczka egieru. Przepraszam, chłodniczka oleju. Chłodniczka oleju tam jest, a tu jest taka magistrala olejowa, gdzie jest ten czujnik ciśnienia i przykręcona jest do tego ta chłodniczka. I ja Wam pokażę. Bo mimo, że tu mam nowy sprzęt, nowy nabytek, ta kamerka endoskopowa bardzo fajnie tu się spisała. I zobaczcie sobie, ja sobie wjechałem kamerką od góry do tej magistrali. Nie wiem, czy to będzie... Ja najpierw postaram się zorientować w terenie. O, zobaczcie, widać na kamerce. To jest łączenie tej magistrali. To jest łączenie tej magistrali olejowej i kurczę bloku silnika tam, tego aluminiowego. Czyli tak, najpierw idzie chłodniczka
oleju. Pod spodem jest ta magistrala, to jest razem skręcone i na łączeniu do bloku, bądź też trochę może cieknąć od strony chłodniczki. Nie wiem dokładnie jak to jest zbudowane, bo jeszcze tego nie rozbierałem. Generalnie do wyszarpania, żeby to uszczelnić, do wyszarpania jest na pewno rozrusznik, tak jak tu widać. Na pewno do wyszarpania jest rozrusznik, na pewno do wyszarpania jest filtr oleju. Oczywiście tu wszystko wcześniej, te węże, te osłony to sobie pozdejmowałem. Też to wszystko podrutowane na wkręty, na tyrtytki. I sukcesem już było, jak doszedłem do tego, że po jakimś czasie, jak ten samochód pochodził tam 2 godziny czy ileś na wolnych obrotach, bo też nie chciałem nim jeździć, bo by wszystko porozrzucało. Gdybym jeździł, po prostu porozrzucałoby po całym silniku. Nie miałoby to sensu, bo po prostu znowu wszystko by było zalane. A to tak ładnie zaciekało, że zaciekało z góry właśnie z tej magistrali chłodniczki. Powiedzmy, bo jeszcze 100% nie mam tu pewności, bo nie rozebrałem. Ciekło po filtrze, więc moglibyśmy podejrzewać filtr. Ciekło po bagnecie, moglibyśmy podejrzewać bagnet. Później ciekło po misce tutaj, po tej całej tutaj, bo tu miska też była zdejmowana, jak robili rozrzut i tu jest nowy silikon. Więc też mogłem podejrzewać, że coś może mogło nie pyknąć. Ciekło dalej do skrzyni biegów, czyli można było podejrzewać uszczelniacz wału. Ciekło tu w tą stronę po misce do uszczelniacza tam, tej osłony akurat nie zdjąłem, do uszczelniacza wału od strony tam rozrządu. Także generalnie ten olej tak tu się rozlewał. I jeszcze oczywiście po rozruszniku, który pływał, aż w ogóle dziwne, że ten rozrusznik jeszcze działał i działa do tej pory, nie? Ciekło też po rurach, więc można by powiedzieć, że rury, nie wiem, poskręcane, zasysa olej, pluje olejem z turbo do ładowania. No i taka to zakała. Kilka wieczorów przesiedziałem, myłem to, odpalałem, myłem, przestawiałem, gazowałem, znowu myłem i tak metodą taką naprawdę uciemiężliwą, bo nie chciałem całego silnika porozkręcać. Ja nie należę do tych, co wymieniają po kolei, uszczelniają na darmo. Po prostu chciałem znaleźć przyczynę. No i przyczyna jest właśnie od strony tutaj magistrali olejowej i chłodniczki oleju. Także wyjmuję, działam dalej. No i zobaczcie, rozrusznik już wyjęty. Taki fajny, dziwaczny. Mimo że był domywany, zobaczcie jak od góry to jest oblepione. On po prostu cały pływał. Jeszcze trochę i ten rozrusznik by się spalił. Byłyby kolejne koszta, choć niewykluczone, że on długo już nie pochodzi. Zobaczcie, po wyjęciu rozrusznika, czyli tak naprawdę jakbyśmy powyjmowali te wszystkie osłony, pomyli po wyjęciu rozrusznika. No ale wiadomo, bez rozrusznika nie odpalimy sobie, żeby sprawdzić, żeby odpalić ten samochód. Zobaczcie. To jest właśnie ta magistrala, a tam jest ta chłodniczka. Nie wiem, czy to jest chłodniczka właśnie oleju, EGR-u. Mówię, słaby dostęp tu jest. Tych samochodów akurat tak nie znam idealnie. Muszę przyznać, że akurat ten typ silnika chyba pierwszy raz robię w zasadzie. Tyle jest różnych modeli i marek samochodów, że nie ma takiego, co by znał wszystkie. Aczkolwiek, mówię, jakimś tam trochę ciężką jakąś tam pracą, upartością można dojść i jakiejś awarii w samochodzie, którego nie znamy tak naprawdę. Kwestia doświadczenia i chęci. No i zobaczcie, tu wszystko leci właśnie z tej magistrali. I kurczę, na tej magistrali to właśnie było wprowadzające w błąd, bo to ciekło od góry magistrali, a tam miał ten olej miejsce, żeby stać. I on sobie po prostu po trochu wyciekał. Nadchodził moment, że po prostu robiła się tam na górze kałuża i to spływało. I dlatego było trudno wyłapać ten moment, skąd to leci, nie? Bo nazbierało się na górze jego pełno i nagle chlubudu, wszystko leciało. I tutaj cały ten rejon był zalany. No a jak wiadomo, jak się pojeździło, czy tam więcej i więcej ten samochód pochodził, to dookoła ten olej się rozchodził dookoła miski. Także można było podejrzewać 3/4 silnika wycieków. Nie jeden by pewnie silnik wyjął, cały pouszczelniał. Dobra, działam dalej, wywalam to co najgorsze. Zaraz będzie powódź, zaraz będzie trzeba parasolkę, bo wyjmujemy filtr oleju, będzie się wszystko lało. I wywalam to dziadostwo. I filtr oleju już wyjęty, najbardziej brudna robota. Bardzo ciężko było go odkręcić, pokiereszował się trochę. Zassany był, dorąbany. Wydaje mi się, że poprzednicy moi myśleli, że cieknie tym filtrem i dorąbali go na amen. Kluczem opaskowym, takim zwykłym, nie dało rady go odkręcić, więc zastosowałem taki fajny klucz,
którym już kiedyś się chwaliłem, ale będę się chwalił nim zawsze, bo nie wiem gdzie go kupiłem, kosztował grosze. Ma tu 3 ustawienia szerokości i do wszelkich jakichś właśnie filtrów okrągłych, nie wiem, rzeczy jest po prostu mega, ma dość dużą rozbieżność właśnie rozmiaru od małych do dużych, bardzo mocno łapie. No i kosztował jakieś tam naprawdę małe pieniądze, tylko nie wiem gdzie go kupiłem, ale naprawdę klucz godny polecenia, tylko wiadomo, bardziej do odkręcania trzeba uważać, bo jednak te ząbki tu mogą coś tam nam pokiereszować, ale jest po prostu rewelacja wśród takich kluczy, nie? No i co? Olej już zleciał. Działam dalej, nie wiem czy ta magistrala, bo ogólnie ta chłodniczka to jest chłodniczka od EGR-u połączona z tą magistralą. Ja tam się przejęzyczyłem, bo generalnie może też tak jest, że jeszcze nie jestem pewny, bo to nie mam tego rozebranego, bo na górze ta srebrna to jest chłodniczka, a to takie żeliwne razem z czujnikiem ciśnienia oleju, wnioskuję, że to jest czujnik ciśnienia oleju, to jest to jest razem jakby połączone, skręcone jedną, drugą, trzecią śrubą i teoretycznie to się rozpoławia i nie wiem czy ta magistrala tylko nie jest do czujnika i jakoś ta chłodnica trochę chłodzi też tą magistralę olejową, czy jeszcze ten olej jakoś przepływa i ta chłodnica i chłodzi spaliny do EGR-u i olej. Tego nie jestem jeszcze pewny generalnie i chciałbym spróbować wyjąć to. Tam są takie chyba 2 o-ringi z tego co się orientowałem i chciałbym wyjąć to samo tą część żeliwną, no bo całego EGR-u nie chcę mi się wyjmować, bym musiał tu pół samochodu rozebrać, a klient co dzień dzwoni, pili. Najgorsze są takie roboty na duchu, że komuś się spieszy, bo myśli, że to 5 minut roboty, a to było kilka dobrych wieczorów, dni, żeby dojść w ogóle co to cieknie, nie? Teraz się w ogóle ukazało. Trochę pociekło właśnie z góry, ściekło widocznie jak się trochę odpowietrzyło, ściekło właśnie z góry. I to tak pechowo, że właśnie wyciek jest nie tu od dołu, tylko na górze się zbiera ten olej i ścieka po wszystkim. Działam dalej. No i wyjęłem tą magistralę, ten spornik. Wyjęłem oddzielnie, bez chłodniczki EGR-u i powiem Wam tak, tu nie ma przejścia przez te śruby, tu były takie tulejki. I tu to było dokręcone w ten sposób do bloku, tak jak samochód stoi. Do tego aluminiowego bloku. I tu na górze jest chłodniczka EGR-u, nie? Także generalnie raczej ta chłodniczka po prostu na tym sobie spoczywa i to jest jakby przedłużenie magistrali takiej olejowej do czujnika ciśnienia oleju i jednocześnie robi to za wspornik, no tak dziwnie rozwiązane, jednocześnie robi to za wspornik całego tej chłodnicy i tego EGR-u, więc jest to na pewno jakiś tam ciężar. Trzyma się to na 3 śrubach. Wywalam te tulejki i zobaczcie, te o-ringi, ja tutaj patrzyłem, one praktycznie są płaskie, one w ogóle nie wystają, one są już wyrobione, wyklepane i prawdopodobnie no traf chciał, że one puszczały jakoś tu kurde górą, tu na tej górze ten olej się zbierał i po prostu sobie ściekał bokiem. Wejdę, kurde, w tych dieslach to jest 5 razy więcej prania jak się diesla robi, 5 razy więcej mycia, więc nie dziwcie się, że mechanicy pieniążków biorą więcej. No i zobaczcie, tu są te kanały olejowe, to tak było tymi szpilkami przykręcone do tej chłodniczki EGR-u. Także tu nie ma żadnego chłodzenia dodatkowego z tej chłodniczki, tylko po prostu to jest razem jakby ta podpora, bo zobaczcie, ta chłodniczka, jak ją na górze oczywiście odkręciłem rurki od EGR-u, że ona jest taka, bo inaczej by mi nie wyszła ta podpora. Tu jeszcze jest łączenie ogólnie karterów, czyli tu jest miska, tu jest łączenie karterów, gdzie siedzi pewnie wał korbowy, ale tutaj generalnie było sucho. Dopiero jak samochód na górze, tam uzbierało się na górze, tam nad tym całym, tam się uzbierało, tam jest taka wnęka wielka i tam się po prostu ten olej zbierał, a później wychlapywał, nie? I w zasadzie każdą stroną właśnie filtrem dookoła tej miski, tutaj przy skrzyni, tam przy wale, jeszcze podczas jazdy to rozchlapywało, także bardzo, bardzo wprowadziło to w błąd. No, nie jest to tragiczne wyjęcie tego, no, jak summa summarum, jak wszystkie te osłony zdjąć i dojść do tego, to jest kupa roboty, tak,
Ale tak jak już było wiadomo, o co chodzi, to tu nie ma wielkiego dramatu. Jakoś te śruby na szczęście się podkręcały. No i co, działam dalej. Wezmę jakieś nowe o-ringi, wymyję to wszystko i składam. Filtr oleju już zamówiony i zobaczymy, jaki będzie efekt. No i filterek oleju kupiony, o-ringi kupione, nowe, grubsze, miękkie, nowe, fajne. Włożyłem już tą podstawę. Pokażę, jak to wygląda. Problem z tymi tulejkami był, bo te tulejki, jak wkładamy, one są 3 takie bardzo ciężkie. To sobie przykleiłem. Jedna akurat się trzymała, się zapierała, a 2 sobie przykleiłem taką taśmą budowlaną, żeby po prostu nie spadały do dołu, no bo to trzeba jednocześnie wkładać podstawę, odsuwać chłodniczkę od tego EGR-u i najpierw muszą iść tulejki. 3 ciężkie tulejki, bardzo ciężkie jak na takie grube, stalowe tulejki. I nie jesteście w stanie tego wszystkiego przytrzymać, jak tu włożyć, odchylić jednocześnie, więc sobie złapałem taśmą budowlaną, także budowlane rzeczy się sprawdzają. Nie wiem, czy dam radę Wam tu przyświecić, jak te nowe o-ringi wyglądają. O, nawet latareczka się przydaje. Wszystko wyczyszczone, wymyte. Nowe o-ringi poszły. Troszeczkę je nasmarowałem, żeby mi nie wypadły takim smarem do tłoczków. No i co, skręcam. Zobaczymy, jakie będą efekty. Jeszcze filtr, rozrusznik to poskręcać. I oczywiście tutaj na te śruby wyczyściłem je i dam trochę kleju do gwintów, żeby to trzymało, nie? Bo tu to diesel duże drgania, więc jeżeli to się obluzują te śruby chociaż trochę, no to znowu będzie się lało, także istotne jest, żeby to w miarę solidnie dokręcić i damy deczko kleju. Dobra, działam dalej. Wszystko poskładane, zostało mi włożyć rozrusznik, filtr oleju i wyjeżdżam do odpału. Jednak podczas montażu tak naszła mnie taka refleksja. Tutaj mam jakieś pudełko z refraktometr, taki bajer do pomiaru płynów. I to będzie ten rekwizyt, to będzie jako właśnie ta cała magistrala olejowa z tym czujnikiem ciśnienia oleju, na której spoczywa, zobaczcie, to będzie jako rekwizyt i mam takie czasem przemyślenia, bo zlokalizować awarię to jest jedno, ale zrozumieć, dlaczego ona powstała, bo to jest ciekawe właśnie. I zobaczcie, to jest powiedzmy ta cała podstawa żeliwna, co pokazywałem, z tymi 2 o-ringami tutaj. I na tym spoczywa ciężar w postaci całego tej chłodniczki EGR-u, tych rur, i to jest naprężone do dołu, nie? Przyjmijmy, że to właśnie jest pod tym ciężarem i to jest przyłożone do bloku silnika, tak jak teraz, nie? I jeżeli to ma ciężar od góry, to wygina się automatycznie nam do dołu. I tu między blokiem a właśnie tą podstawą, tą filtra oleju powstaje delikatna szczelina. I generalnie tak mi się wydaje, że pod wpływem drgania silnika powstała taka jakaś szczelina i dlatego ciekło od góry. Tu ten olej miał, ja przyblokuję sobie nogą, tu ten olej to się wyginało pod ciężarem i tu ten olej miał gdzie sobie stać, bo tam są takie płaszczyzny z jednej, z drugiej strony i po prostu ten olej strasznie się później rozlewał na boki, rozklapywał i tak dalej i dlatego tak ciężko było to zlokalizować, ale generalnie przyczyną może być lata wypracowania taki, że ten ciężar tego EGR-u po prostu wygina, bo trzyma tą podstawę tylko 3 śruby i wygina to się pod ciężarem z czasem do góry, dlatego te o-ringi puszczają górną krawędzią. Takie moje przemyślenia, składam dalej i niedługo odpał. No i robota zakończona pełnym sukcesem. Wiele wieczorów, wiele godzin i udało się. Samochód chodził około 2 godzin, był gazowany, nic nie cieknie. Zobaczcie na kamerce, to jest właśnie to miejsce. To jest to połączenie, tu taka linia cienka, to właśnie tędy górą ciekło. Tutaj jeszcze takie resztki, co się nie domyło karczerem, takiego zalepionego, gdzieś tam to ciśnienie nie dotarło. Zobaczymy, czy przesunę w lewo, w prawo. O kurczę, trochę. O, teraz może trochę lepiej. Widać. I tu na całej tej powierzchni i tam jeszcze w tamtą stronę stał olej. Po prostu on walił górą
do góry i na tej płaskiej powierzchni wypełniał się, robiła się wielka kałuża i nagle po prostu w lewo, w prawo zalewało cały silnik. Ale tak jak mówię, sprawdzony, przegazowany, nic nie cieknie, kupa pracy w to poszła, także jakbyście mieli kiedyś taki kłopot z tymi silnikami właśnie i to jest 1.8 DIT, ale podejrzewam, że 2 DIT, tam nie wiem ile jest rodzajów, akurat w tym nie siedzę tak mocno w Mitsubishi, ale myślę, że w kilku rodzajach tych silników będzie tego typu podstawa właśnie tego EGR-u, taka magistrala olejowa z czujnikiem ciśnienia oleju, która jest przykręcana do płaszczyzny bloku i która pod wpływem ciężaru prawdopodobnie z czasem się wygina, bo tam raczej z tego co widziałem grzebane nie było, czyli naszych tam nie było, więc to jest wina raczej takiej eksploatacji i pod tym ciężarem po prostu to się jakoś tam troszeczkę luzuje, te o-ringi się robią już twarde i puszczają górą, bo żeby dołem, no to byłoby to widać, nie? A że to puszczało górą, zalewało lewo, prawo, cały silnik dookoła praktycznie. Także było to nie do zlokalizowania. Teraz jest suchutko, samochód swoje odchodził, to trzeba było dużo cierpliwości, żeby ten samochód się naklepotał, naparkotał, ale jest elegancko, także mam nadzieję, że komuś to pomoże, bo to jest wyciek roku, naprawdę to jest wyciek roku. Także zapraszam do innych moich filmów, lajkowania, subskrypcji. Do zobaczenia, idę spać, cześć. Zobaczcie, nic tam nie cieknie, suchutko, rozrusznik suchutki, a on pływał.